Hej, z tej strony Sara. Jest aktualnie 10:45 i za godzinę muszę wyjechać do szkoły, ale uznałam, że nagram odcinek podcastowy. Zrobiłam sobie tygodniową przerwę od podcastu, ponieważ była premiera The Bake Book i miałam takie, że tyle pracowałam, przez jakby ten tydzień się stresowałam, żeby wszystko dopiąć, że miałam takie, zasługuję na przerwę. Tydzień bez podcastu, nic się nie stanie. Dzisiaj przychodzę, ponieważ chciałabym opowiedzieć, jak widzicie pewnie po tytule tego podcastu, o Feminine Energy. I ja kiedyś, opowiem cały background, gdy słyszałam o Feminine Energy, Masculine Energy, cokolwiek, jeżeli chodzi o energię, o spirytualność, to mnie to bardzo odrzucało. Może niektóre osoby pamiętają, ale ja kiedyś byłam bardzo wciągnięta w spirytualizm, tak wiecie, czytałam książki, byłam taka bardzo spirytualna, bym powiedziała, że zrobiłam tą spirytualność jako taką część mojej osobowości. I nie powiem jakby teraz z czasem, że się w tym pogubiłam, bo wydaje mi się, że każdy ma jakieś fazy na coś, wiecie, jak się coś przeczyta, jest się dzieckiem, jest się naiwnym. Ważne jest w takich książkach spirytualnych, żeby nie przyjmować tego za prawdę, żeby tak zastanowić się bardziej i wiecie, tak po prostu nie brać wszystkiego za prawdę, a ja nie wiedząc lepiej wzięłam wszystko za prawdę i wszystko tak uwierzyłam, bo wszystko jest takie magiczne i wszystko ma jakiś tam sens, jak się nie wie lepiej. I wydaje mi się, że przez mega długi czas jakby nie odrzuciłam całkowicie tej spirytualności, bo dalej uznałabym się, że jestem dosyć spirytualną osobą. Wiecie, tam piszę sobie o różnych rzeczach, manifestuję, ale nie jest już to takie na zewnątrz. Nie chwalę się tym, czy nie robię, tutaj przynajmniej na social mediach nie prezentuję się jako osoba spirytualna. Nie tworzę sobie z tego jakby mojej marki i jakby tak to ująć, ponieważ jest dużo profili, które ja nawet obserwuję, gdzie osoby mówią o jakichś spirytualnych rzeczach i uważam, że to jest fajny jakiś obszar, w którym każdy może się jakoś doedukować, dowiedzieć. Wiadomo, że każdy ma też inną wiarę, każdy wierzy w coś innego. Też jeżeli chodzi o religię, ja bym się określiła bardziej jako właśnie osoba spirytualna, ale też jeżeli chodzi o wierzenia i o religię, to wydaje mi się, że teraz świat się trochę zmienia i ludzie widzą, jak wiara jest ważna w życiu. Chociaż myślę, że też nie do końca. Może ja mówię tak z mojej strony. Też przebywam wśród innych ludzi i widzę, że każdy odchodzi od jakichś takich ścisłych, wiecie, religii, ale każdy jakby tworzy sobie swój jakiś taki, wiecie, światopogląd na te rzeczy. Więc ja po takim czasie, gdy byłam bardzo wciągnięta, to później stworzyłam sobie, wydaje mi się, że tak przefiltrowałam przez to, w co naprawdę wierzę, co ma dla mnie sens, dla mnie znaczenie, jakie praktyki, w co wierzę, co jakby też pokazało mi, dostałam jakiś taki dowód z zewnątrz, że działa, bo wtedy wiadomo, że się w to jeszcze bardziej wierzy. No i ja wierzę w dużo rzeczy i myślę, że nie ma sensu się tu dzielić, bo każdy wierzy w coś innego, ale ja wierzę w jakieś tam manifestacje, bo ja dosłownie wszystko to, co sobie wymarzyłam i pisałam o tym i sobie, wiecie, wizualizowałam, że będę mieszkała w Los Angeles i będę youtuberką i będę jeździła samochodem i jakby, wiecie, to wszystko jakby się spełniło. I ja bardzo sobie to wizualizowałam. To nawet przed tym, jak się dowiedziałam, że jest coś takiego jak manifestacja. Jak byłam bardzo mała, oglądam YouTube'a, to ja sobie wyobrażałam dosłownie siebie tutaj i co będę robiła i jak będzie wyglądało moje życie. Wiadomo, że byłam mała i nie wiedziałam i też wiecie, to są marzenia i teraz sobie tak konfrontuję te marzenia, czy to jest to, czy ja tego naprawdę chcę, czy może wiecie, to był jakiś taki mój obraz wyobrażony, więc to jest fajne, że mogę sobie to sprawdzić, ale jednak wszystkie rzeczy, które sobie wizualizowałam i o których marzyłam jako dziecko, się spełniły. Więc to jest takie dla mnie trochę magiczne i jak o tym myślę więcej, to chce mi się płakać, bo ta malutka Sara byłaby bardzo szczęśliwa i dumna i raczej nie umiałaby uwierzyć w to. Ale chciałabym dzisiaj opowiedzieć o jednym temacie, o żeńskiej energii. Bez żeńskiej energii nie ma męskiej energii, bo jest dualizm w naszym świecie. Myślę, że to właśnie z tą taką moją spirytualną stroną zawsze staram się edukować. Jak coś, pojawi się nowy termin, staram się przeczytać, dowiedzieć, o co chodzi. I o dualizmie już mega dużo słyszałam, że wiecie, jak jest dzień, to jest noc, jak jest jasno, to jest ciemno i to jest po prostu balans w naszym życiu, że zawsze są, wiecie, przeciwieństwa. Jest dobro i zło i tak dalej. I jeżeli chodzi o męską i żeńską energię, to jest to samo. Bez żeńskiej energii nie ma męskiej, bez męskiej nie ma żeńskiej. Musi być ten balans. I kiedyś jak usłyszałam ten termin Feminine Energy i pamiętam, że to było i w książkach, i na festiwalu jednym, byłam bardzo przeciwna, byłam hejterem. Jak czegoś nie rozumiałam, to miałam takie, że to jest złe, czy to jest niepotrzebne, ale później też trochę łącząc to z moją terapią i bardziej starając się jakby zrozumieć siebie, dowiedziałam się,
o tych energiach też tak na swoją rękę i miałam takie, że u mnie jest bardzo duże zaburzenie, jeżeli chodzi o energię, czy części mnie, cokolwiek, jeżeli ktoś nie chce tego tak sobie tłumaczyć w spirytualny sposób. Chociaż nie wiem, czy spirytualnym. Energia to jest energia. My jesteśmy energią. W każdym człowieku, czy kobieta, czy mężczyzna, jest energia żeńska i męska. I myślę, że to jest ważne, żeby zrozumieć, ponieważ jest wiele stereotypów, jaka kobieta powinna być, jaki mężczyzna powinien być. Jeżeli będziemy się tak przyklejać do tych stereotypów i będą pojawiały się inne rzeczy z może u mnie z męskiej energii albo wiecie, u mężczyzny elementy żeńskiej energii, to może być duży jakiś taki konflikt, czy jakieś wypieranie tego. A jeżeli zaakceptujemy, że mamy te dwie energie w sobie, to wtedy to prowadzi do takiej większej akceptacji i zrozumienia siebie. I wydaje mi się, że zwłaszcza my, młode osoby, chcemy się poznać, szukamy jakiegoś zrozumienia i dążymy do akceptacji siebie. I myślę, że taka wiedza o tych energiach jest dosyć kluczowym elementem, żeby zrozumieć siebie i jak my działamy. Oraz chcę też opowiedzieć o moim doświadczeniu, ponieważ ja byłam przez całe życie, przez większość, odkąd, nie wiem, stałam się nastolatką, zaczęłam pracować, byłam całkowicie w mojej męskiej energii i później nawet, gdy byłam w związkach, ja byłam często mężczyzną lub bardzo ciężko mi było być w mojej żeńskiej energii. I to było trochę nie w porządku, zwłaszcza jak było się w związkach, ponieważ ja pełniłam często rolę takiej mamy, że tak można powiedzieć, ale takiej mamy, która zajmuje się całym domem i która jest najważniejsza, a nie mama, która opiekuje się dziećmi i daje dużo miłości. I chciałabym właśnie o tym powiedzieć. Ja szczerze kiedyś, jak nie rozumiałam tego tematu, to bardzo go unikałam. Jak ktoś o tym mówił, czy na TikToku mi wyskakiwało, wiecie, Feminine Energy, czy jakiś podcast, to miałam takie, że to jest czary-mary, jakby to jest zbędne. Ale teraz wiem, że ta wiedza odnośnie tego jest bardzo ważna, żeby mieć balans w życiu i żeby czuć się dobrze psychicznie nawet. Więc zaczynając, pamiętam jak pierwszy raz usłyszałam o Feminine Energy, to było na festiwalu takim wegańskim, nie będę mówiła tej nazwy. Ja uważam, że ma to sens, ale każdy niech oceni sam. Tam było powiedziane, że przez to, że była wojna, to bardzo dużo mężczyzn zginęło na wojnie, pozostawiając kobiety, matki same w domu i później te kobiety przejmowały rolę jakby też mężczyzny w swoim domu, ponieważ ja uważam, że to bardzo ukształtowało nasze społeczeństwo i to, jakie kobiety są. Że wiecie, kobiety są takie samodzielne, że jak ktoś chce pomóc, wiecie, z zakupami, to nie, ja sobie sama poradzę i wiecie, takie nieuparte, ale że my tak bardzo walczymy o to, żeby być silne, niezależne. Nie poczekamy, aż ktoś otworzy nam drzwi, tylko wiecie, same otwieramy te drzwi, nie prosimy o nic, tylko wiecie, wszystko same sobie dajemy. Bardzo duża część społeczeństwa, jakby kobiet, jest w tej bardziej męskiej energii. Jest trochę jakby zaburzenie w tym, ale na tym wykładzie usłyszałam, że właśnie mężczyźni ginęli, dlatego kobiety przejmowały, jakby były głową rodziny i one nie tylko musiały dawać miłość dzieciom, ale musiały też planować, być racjonalne, logiczne, jakby zajmować się budżetem domowym, jakby przejęły wszystkie te role, które pełnił mężczyzna wcześniej w domu. Dlatego wchodziły w tą swoją męską energię. I później przez to córki obserwowały swoje mamy i miały takie, że taka powinna być kobieta, że wiecie, powinna być silna, niezależna, planować, być racjonalna, bo wiadomo, że jak jest się dzieckiem, to zawsze się patrzy na dorosłych i my wszystko zapamiętujemy i później staramy się być tacy prawdopodobnie, jakby mamy przykład z domu i później, gdy dziewczynki, gdy te córki dorastały, były tak samo jak swoje matki w tej męskiej energii, że one planowały, jakby powtarzał się ten schemat. I na tym wykładzie było powtórzone, że właśnie jest to takie zaburzenie, że później kobiety są w swojej bardziej męskiej energii, a mężczyźni przez to, że wiecie, ci chłopcy też oglądali te silne matki, to oni byli tacy zaopiekowani i tak są bardziej w swojej żeńskiej energii. Później tworzą się związki, gdzie jest kobieta w męskiej energii i mężczyzna bardziej w żeńskiej energii. I powoduje to jakąś niespójność i dużo frustracji u obu osób w tym związku. Więc to było coś, co wyciągnęłam z tego wykładu i jeżeli się o tym tak słyszę, to że to ma jakiś sens. Ja mogę opowiedzieć jakby z mojego przykładu, że ja też, moja mama była bardzo silną kobietą i ona opiekowała się sama trójką dzieci. To ona wszystko planowała, radziła sobie, chodziła do pracy i pełniła obie role rodzica jednocześnie. I ja nie mam jakby nic do zarzucenia tutaj mojej mamie, bo uważam, że to jak ona sobie radziła z nami, to po prostu radziła sobie tak jak mogła i uważam, że to nie jest jakby jej wina, że nie była żeńskiej energii, ponieważ ona musiała przejąć wszystkie te role i jakby podziwiam, że radziła sobie
tak z nami. Więc tu kompletnie nie mam do zarzucenia, tylko uważam, że później na przyszłość, gdy już dorastamy, to warto się zastanowić ogólnie nad tym, jacy jesteśmy i nad tym, jacy chcemy być. Przejdę do tego, żeby opowiedzieć, co to jest w ogóle energia żeńska, męska, jak wiedzieć, że nie jest się w swojej energii żeńskiej, bo są takie dosyć wyraźne znaki, po których można rozpoznać, i opowiem ogólnie, a później o moim doświadczeniu i co ja robiłam i jak ja staram się pielęgnować moją żeńską energię i sama ze sobą, i gdy jestem w relacjach, w związkach. Myślę, że na samym początku warto powiedzieć, że energia żeńska czy męska nie identyfikuje się z żadną płcią. To jest po prostu dualizm życia, że my mamy w sobie i energię żeńską i męską. Każdy człowiek na świecie. Bo myślę, że to wyrządza najwięcej krzywdy, takie kluczowe trzymanie się stereotypów, że wiecie, mężczyźni nie płaczą, mężczyźni nie mogą okazywać swoich uczuć, że to jest, wiecie, niemęskie, słabe, a kobiety powinny być delikatne i pozwolić mężczyznom, żeby oni się zatroszczyli o nie. I później właśnie przez takie stereotypy mamy społeczeństwo, gdzie mężczyźni nie rozumieją swoich emocji, nie potrafią rozmawiać o uczuciach, a kobiety nie są asertywne, wcielają się w swoją rolę społeczną i są uległe, nie wychylają się ze swoim zdaniem, są, wiecie, grzeczne, ułożone, nie mają swoich, wiecie, odmiennych opinii, nie sprzeciwiają się mężczyznom. Powoduje to wiele problemów takiej natury psychicznej i myślę, że sama taka wiedza, że mamy obie te energie w sobie, pomoże i kobietom, i mężczyznom. Jest w naszym społeczeństwie bardzo dużo stereotypów i jeszcze zwłaszcza jest taka presja na mężczyzn, jacy oni powinni być, a żeby tak zaakceptować się, pokochać, to trzeba się zrozumieć, jak działasz i zaakceptować wszystko. Też zrobiłam research, że na przestrzeni lat energia męska jest bardziej ceniona niż, wiecie, energia kobieca, czyli siła, kariera, postęp, wiecie, uznanie są lepsze niż gdy ma się jakąś lekkość życia, kreatywność, zaufanie, że jakby te cechy takie skierowane na sukces, pracę, jest bardziej to wartościowane niż takie lekkie życie, troska, kreatywność, i to skutkuje przy naszej jakby żeńskiej energii, przy naszej kobiecości, że ten nadmiar pracy, takich obowiązków i mało odpoczynku odbiera nam naszą kobiecość, a energia żeńska ma też jakieś przełożenie, jeżeli utożsamiamy się, że jesteśmy kobietą, to energia żeńska bardzo wpływa na naszą kobiecość. I przez taką presję społeczeństwa, jeśli dalej jest jakaś walka o równouprawnienia, to my kobiety zatracamy ten taki nasz kontakt z kobiecością na poziomie wewnętrznym i wtedy tracimy kontakt z płynnością, z lekkością życia, i to powoduje, że jest rozchwianie właśnie w tej naszej takiej energetyce męsko-żeńskiej. Opowiem teraz o znakach, że nie jest się w żeńskiej energii, i myślę, że każda z nas może sobie sprawdzić, czy dotyczy, czy nie, i się zastanowić. A więc tak, pierwsze to jest konkurencja z innymi kobietami, brak wspierania innych kobiet. Jeżeli pojawiają ci się myśli w głowie, gdy widzisz, że jakaś kobieta osiąga sukces, wygląda jakoś super, coś się jej udało i odczuwasz zazdrość, to jest taki jeden znak, że nie jesteś w żeńskiej energii, ponieważ kobiety, gdy są w tej swojej energii takiego troski, miłości, tam nie pojawia się konkurencja. To jest taka ogromna cecha, jeżeli chodzi o męską energię. Następnie to takie staranie się odróżnić od innych kobiet, wyrzekanie się jakichś takich typowo kobietych cech, albo na przykład nie robienie tych rzeczy, które robią wszystkie kobiety. Wiecie, gdy na przykład wyrzekasz się makijażu czy różowego koloru, to tak powoduje, że nie jest się w tej swojej żeńskiej energii. Następnie trudność z przyjmowaniem komplementów i pomocy. Jeżeli ktoś ci coś mówi i cię skomplementuje, a ty mówisz, a nie, zaczniesz, wiecie, narzekać, albo ominiesz to, w ogóle pominiesz, a nie przyjmiesz tego i nie powiesz dziękuję, bo jeżeli jest się w żeńskiej energii, to jest taka energia przyjmowania, że ty wszystko dostajesz i ty wszystko przyjmujesz i że potrafisz przyjmować, że to ci się należy po prostu. Więc to jest kolejna rzecz. Następnie niepozwalanie sobie na przyjemność i brak kontroli. Jeżeli mówisz sobie, że nie zasługujesz na to, że musisz coś zrobić najpierw, żeby na coś zasłużyć, to jest takie bardzo myślenie w męskiej energii, jakieś takie strategiczne, racjonalne, logiczne. Też w męskiej energii jest dużo jakby kontroli, więc jeżeli łapiesz się na tym, że nie pozwalasz sobie na jakąś przyjemność, czy masz problemy z takim, wiecie, brakiem kontroli, z odpuszczeniem jakimś, to też jest znak. Następnie boisz się intymności emocjonalnej, trudno ci zaakceptować swoje uczucia i zrozumieć swoje uczucia, oraz jest się sztywnym, spiętym, jeżeli chodzi o ciało,
przepracowanym, czujesz, że nie jesteś rozluźniony, czujesz, że wszystko jest poplanowane, masz dużo stresu, na przykład pracujesz bardzo dużo i na tym się tak bardzo skupiasz, to też jest znak. Teraz bardzo edukacyjnie, chociaż wydaje mi się, że cały ten odcinek jest bardzo edukacyjny i dla mnie też to były dosyć nowe rzeczy, jeżeli chodzi o energię żeńską i męską. Energia męska może być opisana jako aktywna i ukierunkowana, prostolinijna, reprezentująca aspekt działania i nawiązuje ona do mentalnej i fizycznej sfery istoty ludzkiej. Cechami charakterystycznymi energii męskiej są logika, racjonalność i przyczyna, strategia, planowanie, wyznaczanie przyszłościowych celów, myślenie oparte na rozwiązywaniu problemów, podejmowanie decyzji, myślenie i intelekt, kontrola i podążanie, konkurencyjność i ambicja, jedność celu i kierunku, bezpieczeństwo, pustka i nicość. A energia żeńska może być opisana jako receptywna i organiczna, reprezentująca aspekt bycia. Nawiązuje do emocjonalnej i duchowej sfery istoty ludzkiej. I tak, cechami charakterystycznymi energii żeńskiej są emocje i uczucia, intuicja i nadludzka świadomość, płynność i cykliczność, zgoda i akceptacja, zaufanie, bycie i wewnętrzny spokój, relacje i związki, słuchanie serca, intuicji i wewnętrznego głosu, pełnia i forma, ucieleśnienie boskiego źródła miłości. I ja właśnie, gdy sama się edukowałam, to miałam, wiem wszystko teraz, że jakby ta energia męska jest bardziej ukierunkowana, wiecie, na działanie, na myślenie, logika, ta żeńska to jest bardziej taki mindfulness, oparcie o uczuciach, wiecie, słuchanie siebie. Ja zauważyłam, że mam jakby jak każdy i cechy, i te. I w zależności od sytuacji, od momentu, to kieruję się czymś innym. Tylko zanim jeszcze miałam tą taką wiedzę, to ja bardzo byłam w tej męskiej energii, że byłam bardzo skupiona na pracy, na tym, co teraz robię. Bardzo myślałam strategicznie, logicznie i to dosłownie zabrało całe moje życie. Ja stałam się i byłam w pełni w męskiej energii. I to, co mi pomogło bardziej zrozumieć to takie odejście od takiego czarnego, właśnie czarno-białego patrzenia, że albo jest się, wiecie, w męskiej energii, albo w żeńskiej. I gdy zaczęłam ja sobie sama tak rozróżniać te energie i kiedy jest czas na jaką energię, to tak mi ułatwiło życie, bo ja na przykład teraz, gdy jestem tak bardzo w mojej męskiej energii i gdy skupiam się na pracy i także tylko praca i nie pozwalam sobie na chwilę przyjemności, nie pozwalam sobie na kontakty z innymi, jestem trochę mniej mindful, albo jestem mindful, ale bardziej w taki zadaniowy sposób, że teraz będziesz medytowała, teraz będziesz czytała i też, wiecie, to jest dalej takie planowanie i kontrola, to powoduje, że ja się wypalam, powoduje się, że nie jestem aż tak produktywna, powoduje się, że trochę zaczynam nie lubić mojego życia, że staję się trochę mniej szczęśliwa i zaczyna mi być bardzo, bardzo ciężko, gdy zatraca się ten balans. To widzę, że tak moje życie idzie tak, wiecie, w dół, że nie czuję się najlepiej. A gdy jestem tylko w tej energii żeńskiej, gdy jestem taka, wiecie, kreatywna, gdy jestem bardzo mindful, spontaniczna, przyjemna, wiecie, taka oparta o swoje uczucia, to czuję się bardziej pełna i bardziej szczęśliwa, ale wiem, że nie mogę tylko być w tej energii, bo muszę się utrzymywać, muszę myśleć o moich finansach, muszę myśleć o swojej pracy, muszę być zadaniowa, strategiczna, żeby się rozwijać i żeby być, wiecie, niezależna i żeby też działać w moim życiu i osiągać swoje cele. Więc balans pomiędzy tymi dwoma energiami jest najlepszy, chociaż bardziej lubię być w mojej żeńskiej energii i bardzo pracuję nad tym, żeby być jak najczęściej w tej energii, bo naprawdę przynosi mi to więcej. Czuję się taka trochę spełniona i o wiele bardziej szczęśliwa. I to też tak sama myślę, zanim poszłam na terapię, to ja byłam bardzo w mojej męskiej energii, że właśnie bardzo byłam taka strategiczna, że moje życie dosłownie to była praca. Pomimo, że robiłam takie wszystkie mindful rzeczy, to robiłam je wszystko tak zadaniowo. I tak najbardziej mi zależało na bycie, wiecie, niezależną. Bardzo rozwijałam się intelektualnie, bardzo kierowałam się tak, wiecie, racjonalizowałam bardzo dużo moich uczuć. To też był bardzo duży problem u mnie i nadal jakby pracuję nad tym, żeby nie racjonalizować, ale to też jakby nie tylko bycie w męskiej energii to powoduje, tylko wiecie, sytuacje z dzieciństwa, jak się było dzieckiem, jakby jest to bardziej skomplikowane. Ale wiem, że też była u mnie taka duża konkurencyjność, jeżeli chodzi o inne osoby, żeby, wiecie, być najlepszym w tym, czym się jest. I oczywiście też najwięcej wychodziło w związkach. Jak tak popatrzyłam później na moje związki, to ja byłam taką mamą, że ja proponowałam, gdzie iść, o której godzinie, co będziemy robić dokładnie. Ja zapewniałam jakiś transport, ja kupowałam jakieś bilety. Jeżeli jakiś mężczyzna płacił za mnie, to ja zawsze chciałam płacić za siebie, żeby, wiecie, nie pozwolić.
przez bardzo długi czas ja nie potrafiłam nic przyjmować, że jeżeli ktoś mi coś dawał z dobroci serca, cokolwiek, to ja miałam takie, że nie, że ja na przykład chcę za siebie zapłacić, że dla mnie to jest lepsze, bo czułam, że zawsze chciałam, wiecie, mieć wszystko pod kontrolą, że ja nie chciałam być zależna od kogoś, żeby nie oddać nikomu, wiecie, tej jakiejś mocy nade mną. A z drugiej strony wiem i też słyszałam, że to powoduje, że jakby mężczyzna się czuje taki bezużyteczny przy mnie. Były sytuacje, że ktoś chciał mi pomóc z czymś, cokolwiek, to ja miałam, że nie, ja sama, wiecie, targanie jakiś toreb, cokolwiek. Jeżeli ktoś oferował mi jakąś pomoc, ja miałam, że nie, że ja sobie sama poradzę. Wydaje mi się, że z czasem tak się trochę wypalałam i też trochę, nawet nie, że wypalałam, ale miałam takie, że czułam jakiś taki konflikt, nawet nie umiałam tego do końca opisać i że niby chciałam, na zewnątrz pokazywałam, że jakby czuję się dobrze z tym, a z drugiej strony robiłam sobie sama trochę pod górkę i z takiego strachu, że sobie utożsamiałam, że wiecie, proszenie o pomoc jest czymś słabym, bo byłam właśnie tak bardzo w tej takiej mojej męskiej energii, że sobie nawet nie pozwalałam na poproszenie o nią, nawet właśnie potrzebowałam tą pomoc. I też energia żeńska jest bardzo połączona z takim mindfulness. I jak zaczęłam bardziej być taka in touch, jakby w kontakcie ze swoimi uczuciami, emocjami i wiecie, działać w zgodzie ze sobą, słuchać swojej intuicji, słuchać siebie, przeżywać wszystkie uczucia, emocje, to nie wiem, naprawdę u mnie była bardzo duża zmiana. Poczułam się bardziej, może nie kobieca, bo nie lubię też, jak się na przykład mówi o energii żeńskiej, że kobieta powinna prosić o pomoc i później ty sobie robisz takie zadanie. Ja jakby z mojego doświadczenia, ja wszystko zawsze brałam zadaniowo, więc jak kiedyś słyszałam o żeńskiej energii, że wiecie, kobieta powinna jakoś się zachowywać, ja bardzo nie lubię, jak ktoś mówi, jak się ktoś powinien zachować. Czyli jak powinna się kobieta zachowywać, jak powinien się mężczyzna zachowywać. Ja się od razu buntuję. Ja bardzo tego nie lubię, jak ktoś mi mówi, jaki człowiek powinien być, bo uważam, że każdy jest tak inny i każdy jest po prostu zupełnie inną planetą. I tak wiecie, mówić komuś, jak ma się zachowywać, wydaje mi się, że to jest takie bardzo uogólniające. I to właśnie na to bym chciała zwrócić uwagę, bo teraz nawet mówiąc jakby o żeńskiej i męskiej energii, najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że to nie dotyczy, jaką się ma płeć i że czasami jesteśmy w męskiej energii, a czasami w żeńskiej. I ja opowiem teraz, jak ja do tego podchodzę w moim życiu. Ja mam tak, że jeżeli chodzi o pracę, to jestem w swojej męskiej energii. Planowanie strategiczne, co kiedy będę dodawać, myślenie o przyszłości. Wiecie, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, jeżeli się uczę, to jestem bardziej w męskiej energii, ale w większości czasu staram się być w mojej żeńskiej, czyli już nie mam tak, że kontroluję wszystko, że robię sobie grafik na cały tydzień, dokładnie co, kiedy będę robiła, o której godzinie, tylko bardziej sobie pozwalam na taką spontaniczność, że jeżeli ktoś nagle coś proponuje, to po prostu wychodzę to, a nie mam tak, że nie, w tych godzinach miałam pracować, więc nie mogę wyjść. Pozwalam sobie na taką większą swobodę i szczerze mogę powiedzieć, że ma to ogromny wpływ na to, jak podchodzę do siebie i do życia. Takie wyrozumiałe podejście. Chyba najlepiej jakbym mogła to opisać, to bardziej się czuję taka połączona ze sobą. Właśnie gdy jestem spontaniczna i też to był jakiś taki proces, żeby pozwalać sobie na tą spontaniczność, żeby ufać sobie, że nie, że jak nie poplanuję całego tygodnia, to nic nie zrobię, tylko zaufam sobie, że zrobię wszystko w moim czasie, to jak muszę zrobić, że wiadomo jest tam dyscyplina też z mojej strony, ale też ufam sobie, że jak nie poplanuję całego tygodnia dokładnie, co będę robiła, to i tak zrobię te wszystkie rzeczy, które chciałam zrobić. Dla mnie też energia żeńska wiąże się z połączeniem z moim ciałem, czyli bardzo słuchanie się i bardzo bycie intuicyjnym, jeżeli chodzi o ruch, że jeżeli nie mam ochoty ćwiczyć, to nie popycham się, żeby ćwiczyć, tylko idę sobie na jakiś spacer, albo nic nie robię, albo jakąś jogę, albo wiecie, po prostu odpuszczenie. To było coś, nad czym bardzo pracowałam. Miałam też przerwę 2-miesięczną od zupełnie jakby treningów, bo czułam się jakoś mniej połączona ze swoim ciałem. Zawsze tańczyłam taniec towarzyski, później jak skończyłam, to ćwiczyłam i nigdy nie miałam jakiejś takiej większej przerwy w ćwiczeniu i miałam, że czuję, że muszę bardziej wrócić i znowu tak słuchać swojego ciała, czy w ogóle zacząć słuchać swojego ciała i zrobiłam sobie taką przerwę właśnie 2-miesięczną od treningu i gdy miałam ochotę na ruch, to robiłam jakiś spacer albo jakąś jogę i szczerze dla mnie to zmieniło wszystko. Zrobić sobie taki reset w swoim życiu. Może nie każdy ćwiczy i jest aktywny, ale osoby, które może są przyzwyczajone do aktywności i do takiego, wiecie, zwłaszcza jak się coś kiedyś uprawiało zawodowo, powiedzmy sportowo, to zrobić sobie taki reset. Wydaje mi się, że dla kobiet to jest bardzo ważne i słuchać swojego ciała, że jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby zrobić
trening, nie popychać się. Ja uważam, że lepiej jest się nie popychać i słuchać ciała, niż robić coś z przyzwyczajenia, z dyscypliny, bo to powoduje, że nie działa się w zgodzie ze swoim ciałem, żeby z tej sfery więcej wyciągać przyjemności, żeby tam było mniej kontroli, mniej reżimu, mniej jakiegoś planowania, mniej strategii, tylko wszystko, żeby było bardziej intuicyjne. Energia żeńska to jest właśnie intuicja, otwartość, troskliwość, współczucie, kreatywność, inteligencja emocjonalna, harmonijne rezonowanie z rytmami natury, relacje, więzi. Mi też pomaga być w energii żeńskiej moje relacje z innymi kobietami, z koleżankami, troska, wspieranie się, miłość, akceptowanie czyichś uczuć, akceptowanie swoich uczuć, dawanie dużo wsparcia, miłości, a nie, wiecie, jakaś pomoc, rozwiązania i jak obudzić w sobie żeńską energię. To mam jakieś rady. Myślę, że właśnie nasza energia żeńska jest taka bardzo połączona z byciem uważnym, z byciem mindful, intuicyjnym, w oparciu o swoje uczucia, więc bardzo pomaga bycie po prostu takim świadomym, praktykowanie mindfulness na co dzień. Czy to są medytacje, czy ćwiczenia oddechowe, czy jakaś yoga, chodzenie na spacery. Później coś, co pomaga, to życie w zgodzie z naturą, z cyklami, z rytmami. Jeżeli chodzi o sen, jak żyć z cyklem okołodobowym, to też jest ogromny life changer. Czyli u mnie to jest tak, że rano jestem bardzo produktywna, później jestem mniej i robię jakieś rzeczy, które wymagają ode mnie mniej energii, jakieś łatwiejsze rzeczy i później wieczorem jestem znowu, mam więcej energii, więc znowu wykonuję jakieś trudniejsze czynności. Więc taka wiedza odnośnie naszego cyklu uważam, że jest świetna i myślę, że mężczyźni też mogą z tego skorzystać, bo bycie tak w kontakcie z nim naprawdę ułatwia. Następnie celebrowanie wdzięczności, wyeliminowanie rzeczy, aktywności, które ci nie służą, zrezygnowanie z niewolniczej pracy, czyli takie nieprzymuszanie się do pracy, że pracowało się 10 godzin i mówisz okej, dalej, trzeba więcej i więcej, tylko bardziej odpuszczanie, pozwalanie sobie na przyjemność. Bardzo to jest takie słuchanie siebie. Przy energii żeńskiej bardzo dużym aspektem to jest takie zadbanie o siebie zewnętrznie, czyli robienie maseczek, skincare. To bardzo jest żeńskie i dla mężczyzny uważam, że to też jest bardzo ważny element, który powoduje taką harmonię i balans w życiu, gdy mężczyźni też zajmują się swoją cerą, swoimi włosami, dbają o siebie. Myślę, że dużo mężczyzn, to znaczy wydaje mi się, że już coraz mniej, że jest taki stereotyp, że wiecie, mężczyzna nie może dobrze wyglądać, nie może dbać o siebie, nie powinien poświęcać na swój wygląd zewnętrzny aż tak dużo uwagi i wiem, że to budzi dużo frustracji u mężczyzn, bo jest, tak jak w każdym z nas, jakby obie są te energie, więc jest też potrzeba, żeby zatroszczyć się o siebie, o swój zewnętrzny wygląd u każdego. I właśnie gdy mężczyźni odpychają tą żeńską energię, to ja mam wrażenie, że właśnie tracą na tym, w naturze psychicznej, bo to jest jakaś potrzeba każdego człowieka. No i wiadomo, żeby porozpieszczać się, szukać przyjemności na co dzień. Zaczynają mi się zajęcia za 20 minut, więc ja uciekam. Dziękuję za wysłuchanie. To było takie trochę wprowadzenie dopiero do Feminine Energy, ale myślę, że dałam takie podstawy. Na pewno planuję też nagrać odcinek o kobiecości, ponieważ to też był u mnie bardzo duży problem, ponieważ ja nigdy nie poczułam się, że stałam się kobietą. Dużym jakby aspektem do tego było to, jak ja wyglądam i jak ja siebie odbieram, ale chciałam właśnie zacząć od opowiedzenia o żeńskiej energii. Chciałabym każdego zainspirować, żeby może doedukować się w tej sprawie, bo naprawdę to prowadzi do większej akceptacji siebie, mniej frustracji na co dzień, jak działamy, jakie mamy potrzeby i nie odpychamy tych rzeczy, które się pojawiają, typu mam ochotę coś zrobić, albo nie mam ochoty teraz pracować i wiecie, tak odpychamy, że nie, musisz, nie ma czasu na przyjemność, a jak tak zrozumiemy, że musi być ten balans pomiędzy dwoma energiami w naszym ciele, no prowadzi to do lepszego zrozumienia i akceptacji siebie. Ja uciekam na zajęcia. I love you so much. Przesyłam buziaki i miłego dnia, miłego wieczoru, kiedykolwiek słuchasz. Dziękuję. Widzimy się za tydzień.